Polski prezydent upomina się o nowe sankcje USA wobec Rosji, a Donald Trump mówi o kolejnych. Rośnie moc wiatraków w Europie. Chiny dostaną rosyjski gaz na dłużej przecenie. Jest 4 września 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Indyjski cios naftowy w Rosję ma być dopiero początkiem. Prezydent USA Donald Trump podczas wizyty polskiego prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu został zapytany przez dziennikarza o to, czy spełni w końcu ultimatum stosowane wobec Rosji za brak woli rozmów pokojowych z Ukrainą. Nazwasz to brakiem działania, a ja jeszcze nie zacząłem fazy drugiej, ani trzeciej, powiedział prezydent Trump, sugerując, że sankcje na dostawy ropy z Rosji do Indii to dopiero początek. USA wprowadziły cła 50% na towary z Indii za zakupy ropy z Rosji. Zdaniem Trumpa to uderzenie kosztowało Rosjan setki miliardów dolarów. Zapewnił, że jeśli Kreml nie będzie współpracował, świat zobaczy, co się stanie. Warto przypomnieć, że parlament amerykański wraca do pracy we wrześniu i ma od wiosny przygotowany projekt ponadpartyjnej ustawy o cłach 500% na dostawy ropy z Rosji do krajów trzecich. Sekretarz stanu USA Scott Bessent powiedział 1 września, że Kreml nie działa zgodnie z deklaracjami, a Amerykanie uważnie przyjrzą się możliwym działaniom wobec Rosji. New York Post podaje, że administracja USA oczekuje od krajów europejskich zaprzestania zakupów ropy z Rosji i włączenia się do sankcji wobec partnerów handlowych tego kraju. Chodzi o Chiny, Indie oraz Turcję. Biały Dom miał wrócić do tego pomysłu po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin zawiódł oczekiwania Donalda Trumpa po rozmowach pokojowych na Alasce, które nie zakończyły agresji rosyjskiej na Ukrainie. Donald Trump złożył kontrowersyjne życzenia Chinom, Rosji i Korei Północnej, której przywódcy spotkali się na paradzie wojskowej w Pekinie 3 września. Proszę przekazać moje najgorętsze pozdrowienia Władimirowi Putinowi, Xi Jinpingowi i Kim Jong-unowi, którzy konspirują przeciwko Ameryce, napisał w mediach społecznościowych. Co dalej? Polska popiera nowe sankcje wobec Rosji i mówił o tym polski prezydent w Białym Domu. Z jednej strony kolejne pakiety sankcji, a z drugiej wsparcie dla Ukrainy jest stanowiskiem nie tylko Polski, ale i całej Europy niezależnie od różnic, powiedział Karol Nawrocki. Putinowi nie można ufać, a kolejne pakiety sankcji, też sankcje wtórne, są niezbędne. Analizujemy gospodarkę Rosji i widzimy w sposób oczywisty, że sankcje robią Federacji Rosyjskiej różnicę, tłumaczył Nawrocki. Podzieliłem się swoją opinią, wyrażając także solidarność z Ukrainą, podsumował prezydent RP. Biały Dom od kwietnia zapowiada kolejne sankcje wobec Rosji w razie braku postępów rozmów pokojowych z Ukrainą, ale ich nie wprowadza. Nowe sankcje wobec Indii nie objęły jeszcze Chin, największego kupca ropy rosyjskiej na świecie. Prezydent Władimir Putin zaprosił swojego ukraińskiego odpowiednika Wołodymyra Zełańskiego na rozmowy do Moskwy. Nie jest jasne, czy administracja USA potraktuje to zaproszenie jako ustępstwo. Nie wiadomo także, co oznacza faza druga i trzecia sankcji wobec Rosji, o której wspomniał Donald Trump, oraz jakie miałaby objąć kraje. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Powrót Trójmorza. Odżywa za sprawą prezydenta Donalda Trumpa inicjatywa Trójmorza. Ma być wypełniana konkretami, a pierwszym będzie współpraca w zakresie dostaw energii nie tylko do Polski, ale mamy nadzieję, że szerzej. Do tego potrzebna jest rozbudowa infrastruktury i o tym będziemy rozmawiać ze stroną amerykańską, powiedział minister prezydencki Marcin Przydacz podczas wizyty prezydenta w Białym Domu. To nie koniec wodoru. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspiera dalszy rozwój taboru wodorowego bydgoskiej PESY. Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie PESA kwotą blisko 53 milionów złotych na dalszą produkcję pojazdów napędzanych wodorem, podała minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska. Plan energetyczny opozycji. Były premier Mateusz Morawiecki przedstawił program energetyczny, w którym zapowiada różne zmiany, które mają dać obniżkę cen energii dla gospodarstw domowych o 30%, a także strefy niskich cen dla przemysłu oraz reformę systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2. Opublikował dokument z opisem postulatów. Ostrzeżenie energetyków.
Elektryfikacja musi być prowadzona w sposób opłacalny, aby wzmacniać, a nie osłabiać konkurencyjność Europy, powiedział wiceprezes PGE i Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej Marcin Laskowski. Jego zdaniem budżet unijny musi zapewniać środki na transformację energetyczną, która powinna przebiegać w sposób neutralny technologicznie i systemowy, obejmujący wytwarzanie, przesył, dystrybucję i magazynowanie energii. PGE planuje istotną rozbudowę własnych magazynów energii. Teraz wieści z Europy. Przyjaźń, stop. Dostawy ropy z Kazachstanu do rafinerii Szwed w Niemczech nie płyną po uszkodzeniu ropociągu Przyjaźń w Rosji przez atak Ukrainy. Mają zostać wznowione w przeciągu kilku dni, jednakże Polska od 2023 roku ostrzega Niemców, że poleganie na szlaku przez Rosję to zagrożenie bezpieczeństwa. Domagała się też derusyfikacji rafinerii Szwed. Chcieć to móc. Chorwacki operator ropociągów Janaf mógłby w pełni pokryć potrzeby dwóch rafinerii węgierskiego koncernu naftowego MOL na Węgrzech i Słowacji, które obecnie są w dużym stopniu uzależnione od rosyjskiej ropy dostarczanej rurociągiem Przyjaźń, powiedział szef Janaf agencji Reuters. Gra USA w Europie. Według New York Post administracja USA ma domagać się od Europejczyków zakończenia importu ropy z Rosji oraz wprowadzenia sankcji na partnerów rosyjskich w energetyce – Chiny, Indie, Turcję. To ma być zwrot po porażce inicjatywy na Alasce. Amerykanie nie wprowadzili wciąż rozważanych ceł na dostawy ropy z Rosji do krajów trzecich poza Indiami. Rośnie moc wiatraków. Według Wind Europe w pierwszej połowie 2025 roku w Europie zbudowano 6,8 GW nowych wiatraków, z czego 5,3 GW przypadało na Unię. 89% tej mocy stanowiła energetyka wiatrowa na lądzie. Obecnie Europa ma 291 GW energetyki wiatrowej, z tego 254 GW na lądzie i 37 GW na morzu. Jeszcze wieści ze świata. Milczenie o dronopadzie. W rosyjskim obwodzie białgorodzkim został wprowadzony zakaz publikacji nagrań ze zniszczeniami po ataku dronów Ukrainy. Ukraińcy kontynuują ataki na infrastrukturę wojskową i naftową Rosji. Trafili w te wakacje w co najmniej 13 rafinerii, ograniczając przerób ropy o prawie 20%. Gaz na przecenie. Prezydent Władimir Putin zapewnił, że projekt gazociągu z Rosji do Chin o nazwie Siła Syberii 2 opłaci się Pekinowi, bo zapewni gaz w niższej cenie niż w Europie. Cena nie opiera się na obecnych poziomach, ale zgodnie z określoną formułą jest czysto obiektywna, powiedział, zapewniając, że nie jest to działalność charytatywna. Zwolnienia naftowe. Amerykański gigant naftowy ConocoPhillips zamierza zwolnić do 25% pracowników, czyli między 2600 a 3250 ludzi. Chevron zapowiedział cięcia zatrudnienia o 20%, a podobne ruchy zapowiadają SLB i BP. Powód to tania ropa naftowa zmuszająca je do restrukturyzacji. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.